Co dwie głowy, to nie jedna, prawda? Witam Was serdecznie na Overdrive Fanstead. Ja w dzisiejszym materiale zapraszam do prezentacji tego oto dwugłowowego potwora od Harley Bentona. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i za chwileczkę za czołóweczką zaczynamy prezentację podwójnie najbrzydszej gitary na świecie. No dobra, moi drodzy, nawet nie wiem, czy ta gitara się w kadrze mieści. Chyba się nie mieści. Muszę kamerę dalej odstawić i żebyście ją po prostu zobaczyli. Jeszcze jakieś przebity będę przewspaniały. O! Teraz chyba w miarę się dopiero w tym kadrze mieści. No ogólnie kosmos przekozacka. Wiadomo, jest to gitara wzorowana na słynnym dwugrefowym instrumencie od Gibsona, który był używany, no przecież myślę, że kojarzycie, przez Jimmy'ego Page'a, przez zespół The Eagles i jeszcze parę może osób na szczenie się pojawiło przyszpanować na czymś takim. No tak naprawdę mamy tutaj harley'owską wersję, no jest to, jakby nie patrzeć, SG, gitara typu SG, to na dole to jest klasyczny SG, a u góry jest gitara 12-strunowa. Także mamy sklejony w jeden korpus dwie gitarki. Ciężko się tutaj, słuchajcie, na to patrzy. Jak się stoi? No, jak się stoi, jest chyba lepiej. Tutaj jest dziwnie, bo wiadomo, ręka z automatu idzie troszeczkę niżej. No ale słuchajcie, jest to bardzo możliwe, że w ogóle pierwszy materiał o tego typu gitarze na polskim YouTubie. Parę osób mnie o to prosiło, więc stwierdziłem, a w sumie czemu nie? Jak już zaakceptowałem kilka gitar SG, no to dlaczego by nie? Słuchajcie, no cóż, dwie gitary w jednej. Ja sobie przepatrzymy to, no to tutaj troszeczkę jest już inne rozwiązanie niż w typowym SG, ponieważ mamy oczywiście głośność i ton. Tutaj mamy przełącznik do rozłączania, do wyboru przystawek jednej dolnej gitary, czy tam górnej? Chyba dolnej. Nie, górnej. Górnej, widzicie, nawet sam nie wiem. Tak jest. To jest do przełączania przystawek dolnej gitary, a to jest wybór, na której gitarze chcemy grać. Ponieważ oczywiście możemy grać tylko na jednej. Wtedy druga nie działa. Możemy grać na górnej, ale można też zrobić opcję, że są dwie. Ale jak to ogarnąć, to nie wiem. Chyba że jakiś, wiecie, dźwięk burdonowy. No to samo można robić na jednej gitarze. Chyba że na dwóch gitarach. Dwie osoby na tym mogą grać. O, i to ma większy sens. Słuchajcie, to tak naprawdę specyfikacja tej gitareczki jest następująca. Mamy tutaj korpus z Meranti, podstronice są z palisandru, mamy tutaj oczywiście bloki trapezowe, mamy binding, w ogóle gitara wykończona jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie. No, nie chcę tutaj mówić, że lepiej niż Gibson, bo mnie zaraz część osób zje, ale nie jestem w stanie w większości rzeczy się przyczepić. Jakieś takie drobne, wykończeniowe tematy, ale no to wiadomo, nadal rozmawiamy o gitarze niskobudżetowej. Siodełko mamy tutaj 42, tutaj 48, przynajmniej tak napisał producent, ale ja będę sprawdzaczem i to Wam wszystko sprawdzę, żeby nie było żadnych niedomówień. Tą gitarę ciężko się trzyma. No tutaj 41,90 coś, to się zgadza. I tutaj 48,40. No. Nie kłamią, nie kłamią. Oczywiście pręty regulacyjne mamy w dwóch gitarach pod logiem HB. I mamy tutaj, słuchajcie, przetworniki Alnico Roswell. Tyle, że dolna ma w puszce, a górna ma bez puszki. O, może tak powiem.
Coś jeszcze, mostki typu Tune-o-matic, klucze Groovera. Tutaj warto zaznaczyć, może nie wiecie, że te 12-strunowe mostki, no to po prostu jest jedno siodełko przecięte i są tam dwa rowki, więc no intonację tutaj każdej ze strun osobna nie ustawimy, ale powiedzmy jakoś to można ustawić. I kto nie wie, na czym polega gitara 12-strunowa, polega to na tym, że mamy zdublowane struny. Oczywiście struna E i H to są te same struny, natomiast od G już zaczynamy te skoki oktawowe, czyli jest G zwykłe i G oktawę wyżej, tak? Potem D, A i E. No. Ogólnie to zagram chwilę na tej, może o, tak włączę, na tej gitarze dolnej, prawda? Gdzie, jak to jestem? To tutaj tam się w miarę wszystko zgadza. Nie to. Troszeczkę trzeba nasmarować potki. Nie? Gra to tak jak trzeba. Na czymś mocniejszym. No, takie cudo. Natomiast teraz jak to brzmi na tym? Stairway to Heaven nie jest grany na 12? To ja tego nie umiem. Tylko na akustycznej, nie? No wiadomo. No słychać te oktawy, nie? To może zrobimy faktycznie tak, że zagram to samo na jednej i na drugiej. Czyli jak mam... A teraz będzie... No wszystko słychać podwójnie w tych oktawach. Może włączę tego krańczyka. Słyszymy, nie? Słyszymy, nie? Ogólnie to się gra trudno, ponieważ, no czy wiecie, nie jestem żadnym wyjadaczem 12-strunowym. No, szeroki gryf, podwójne struny, więc trzeba wszystko docisnąć, paluchy zupełnie inaczej grają. Można się do tego przyzwyczaić, natomiast ja teraz dużo farfostli mogę sadzić, ponieważ tak nie robię. A zrobimy bekę.
stroi. Wiecie? Menzurka nam nie stroi, a nie wyreguluje tutaj tej menzury. No ale no, kto gra Paranoid na 12-stronowej gitarze? Tam się gra akordy. Chociaż może jakieś szalone postaci grają. Może nie? Ale w sumie muszę zagrać, wiecie co? Nie, to nie jest absolutnie oczywiście gitara do grania tego. Jeszcze taki jakiś lekki przesterek, no to fajnie. Nie, to najładniej zabrzmi na czystym. Nie, na przykład tu jest akompaniament i potem pak i foot switchem, którego ja nie mam, przełącznik i... A do akompaniamentu wracamy z powrotem na... Słuchajcie, zapotrzebowanie na te gitary, nie ukrywajmy się, duże nie jest. No ale może w niektórych przypadkach w ogóle. Dajcie znać, czy widzieliście kiedyś na żywo na koncercie tego typu gitary, a może sami byście chcieli i ten materiał zresztą Wam się przyda. Ale zrobimy, wiecie co, jeszcze jedną rzecz. W ramach moich jakichś ambicji spróbuję zagrać, chociaż tak na pewno nie jak w oryginale, fragment tego hotelu California, bo on właśnie też jest grany na 12, tylko że oni używają Capodaster i muszę to podłączyć i sprawdzić i w ogóle poszukać ten Capodaster, czy to nam w ogóle zagada. Dobra, słuchajcie, ogólnie nie będzie tak pięknie, jak mi się wydaje. Dlaczego? Dlatego, ponieważ po pierwsze nie mam Capodastera odpowiedniego, ten jest do gitar klasycznych i mi nie dociska wszystkich strun, no bo tam jest bardziej płaski radius. Jakąś szmatę podłożyłem, ale to ledwo co daje. No i fakt, że tu jest mi bardzo niewygodnie, trochę się trzeba do tego przyzwyczaić i mieć inny Capodaster, a tego też nie mogę za bardzo ręką dotykać. No ale spróbujmy przecież. Nikt mnie tutaj nie nakrzyczy, że źle zagrałem, chyba że jednak próbujemy. I trochę szmata i Capodaster, ale ogarnięte. No dobra, czy jest sens dalej grzebać w tym materiale? Tutaj nic ja odkrywczego Wam nie pokażę. No mogę pograć jakieś, wiecie... Nie?
ukrywajmy, jest to raczej gitara, moim zdaniem, znaczy tego typu rozwiązanie 12-strunowe elektryczne do jednak grania na klinie przepięknych melodii. No nie mogę, jeszcze raz. Nie, no do punk rocka to się nie nadaje, nie? Ale wszystkie... Jak najbardziej, nie? Albo na przykład... Nie, to nie brzmi, nie? Prędzej właśnie jakieś... O matko. U mnie to jest inny level, wiecie, przyjemności, jakby możliwości grania. Wie? To tak jak bas szóstkę sobie odpaliłem i nagle zupełnie inny instrument i gram na nim to, co już umiem, ale to brzmi zupełnie inaczej. I tu jest dokładnie to samo, że nagle te nasze durne zagrywki, które potrafimy, zupełnie inaczej zaczynają nam brzmieć. I to jest akurat fajne. Zmienię mu. Słuchajcie, jest zaprezentowane, obczajony, jeszcze o case'ie muszę wam powiedzieć. Case, no jest oczywiście potwór. Potwór jest, no bo jest przeogromny. Nie wiem, mogę wam spróbować go rzucić tutaj w kadr. Teraz tylko nadzieję, że się nie przewali ta gitara i nie wywali na obiegówki i się obie złamią. No to by było zrządzenie losu. To jest case, słuchajcie, patrzcie, no jest przeogromny. Jest przeogromny, ale w sumie mam obok fałkę kilka Hamita i chyba jest porównywalny, więc po prostu jeden z tych kloków, no bo inaczej po prostu się nie da, do normalnego pokrowca tego nie wsadzimy. Słuchajcie, gitarka kosztuje w tym momencie na naszym ulubionym Tomaniku 2099 zł. To uważam, że to jest sztos. Za naprawdę dobrą gitarę jakościowo, no jeszcze dwugryfową, to jest pół darmo, albo ćwierć darmo nawet. Tak naprawdę jest to spoko. Jest też wersja DC16.2, która występuje w kolorze kremowym za 2700 i złotym osprzęcie i również w czerwonym. Ale czym ona się różni, tak mówiąc wam szczerze, to nie wiem, prócz tego, że są inne może pokrętełka, są humbuckery w puszkach i tu i tam. Jak czytam sobie speckę tutaj, progi ze stali nierdzewnej tam są, i są przetworniki Tesli i mostek niby tam jakiś lepszy. Ale w Bistoku za 1899, no to już to się opyla akurat. I słuchajcie, tak to wygląda. Dajcie znać w komentarzach, czy marzyliście kiedykolwiek o chociażby spróbowaniu grania na takiej gitarze.
A jeżeli marzyliście, to słuchajcie, macie taką możliwość, ponieważ ta gitara w tym momencie jest moja, ląduje na wypożyczalni muzycznej graty.pl i macie możliwość, aby ją wypożyczyć, potestować się. Myślę, że mało osób chce taką gitarę mieć na stałe, ale w ramach tego, żeby się miesiąc czy tam pół roku nią pobawić, pograć, jest to fajna opcja, także zapraszam Was serdecznie. Dodatkowo, jeżeli powołacie się na ten materiał, czyli użyjecie magicznego kodu pomarańczowy śrubokręt, otrzymacie 10% rabatu na wynajem tej gitary. Także zapraszam serdecznie. Już słuchajcie, za kilka złotych dziennie możecie się taką gitarą nacieszyć, zagrać koncert, wykorzystać ją do nagrania, nie wiem, 1 czy 2 numerów w studiu nagrań, żeby nie kupować, więc jest to dobre rozwiązanie. A jakbyście chcieli sobie tego typu gitarę kupić, to link do zakupu znajdziecie w opisie pod filmem i w komentarzu. A ja dziękuję serdecznie patronom kanału za wsparcie i życzę, że tak powiem, wszystkim dobrego dzionka i do zobaczenia w kolejnych materiałach na Overdrive Fun Studio.